Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam dostawę przystawek Capello. Z nami jest Janek, cześć. Cześć, Przemku. Osoba znana, chociaż kojarzona z innych filmów, bo widzieliśmy Janka przy kombajnach, przy prasach, a teraz widzimy przy przystawkach. Dokładnie. 3 w jednym, człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra w tej firmie. Mamy dostawę przystawek Capello. Capello, firma znana, tradycja ponad 50 lat. Firma mniej więcej w moim wieku, 50 plus, mówiąc krótko. Od 70 roku produkują przystawki do kukurydzy i od tego momentu stali się wiodącym producentem przystawek do kukurydzy na rynki europejskie, ale i do bardzo znanych producentów. Dokładnie. Z informacji, które nam przekazało Capello, produkują także na Stany do producentów. No nie chcemy tutaj wszystkich producentów wymieniać, gdyż my sprzedajemy jako firmę Capello, sygnują to swoim nazwiskiem, więc właściciele, można powiedzieć, dbają o produkt, chcą, żeby ten produkt był jak najlepszy i w jak najlepszej jakości dostarczany do klienta ostatecznego. Jako generalny importer praktycznie sprzedajemy je od 10 lat. Nawet nie wiem, czy nie więcej, bym powiedział, od 2005 chyba z tego praktycznie cieszą się bardzo dużą popularnością. Pytanie jest takie, co te przystawki wyróżnia od innych przystawek, że warto je kupić? Tutaj akurat mamy takie szczęście, że mamy przystawkę 5-rzędową w pozycji transportowej, więc widać tak naprawdę od dołu to, co normalnie nie widać. Co w niej siedzi. Z takich rzeczy, które na początku się rzucają w oczy, no to mamy tutaj 3-nożowy rozdrabniacz. Co jest ważne, jak tutaj zaczniemy przekręcać, rozdrabniacz jest na tej samej przekładni co zrywacze, czyli daje to, że przystawka lekko chodzi, ma zapotrzebowanie mocy, pobór mocy od kombajnu. Oczywiście, jeżeli coś by się stało z nożem, jest tutaj dźwignia, możemy sobie spokojnie ten rozdrabniacz rozłączyć, czyli możemy kontynuować pracę. Fakt, że jeden rząd nie będzie rozdrabniony, ale zawsze dojedziemy do końca pola. Ale tu trzeba powiedzieć też, że jest łatwość zmiany noży. Oczywiście, jedna śruba i to nie jest problem, noża, żeby wymienić nóż. Kolejną rzeczą taką specyficzną tutaj dla Capello, to Capello dba o napęd ślimaka w przystawkach. Mamy tutaj przekładnię hermetyczną, która napędza ślimak i to zarówno już od przystawki 5-rzędowej do większej przystawki. Co nam to daje, że nam te resztki pożniwne gdzieś tam nie utykają pomiędzy zębatką i łańcuchem, tylko mamy tutaj bezobsługową przekładnię. Tu jeszcze trzeba dodać, że te 3 noże zapewniają nam bardzo dobre rozdrobnienie ścierniska, rozbicie resztek pożniwnych i, że tak powiem, też wpływają na to, że nie mamy problemów z omacnicą. To jest zmniejszają te problemy. No oczywiście, żeby nie było problemu z omacnicą, to warto mulczować jeszcze. Oczywiście, ale gdyby ktoś nie mógł albo nie może, to nisko jechać, to już nisko jechać i to mu załatwi sprawę. I dobrze rozdrobnić. Co jeszcze z takich przystawek? No to jak widzimy tutaj jest to budowa kompozytowa, czyli mamy nie metalowe, tylko kompozytowe dzioby. Czyli generalnie tak, można powiedzieć, co przystawka jest dzięki temu lżejsza od konkurencji. Troszkę lżejsza. Też ten kompozyt ma takie zadanie, że jeżeli mamy na przykład bardzo suchy rok i przystawka mocno uderza w korpus, kolba uderza mocno w korpus przystawki, w tym momencie jest bardziej sprężysty kompozyt i mniej się obija, na metalowych obudowach po prostu mamy straty. Większe straty będą na ziarnie przy suchych latach. Oczywiście takie udogodnienia jak jakieś małe siłowniczki gazowe, żeby podnosić dzioby. To wszystko tutaj w Capello jest, od najmniejszej przystawki do największej. W takie przystawki, co możemy jeszcze wyposażyć dodatkowo? Dodatkowo można wyposażyć to, co jest coraz bardziej popularne, czyli ślimaki boczne. W przypadku położonej kukurydzy ułatwiają trochę zbiór. Następnie możemy wyposażyć je, tutaj akurat ta przystawka nie jest wyposażona w płozy, które przychodzą mniej więcej w tym miejscu, które mają za zadanie niszczyć ten rząd pod kołami, żeby czasami nie uszkodzić sobie opony kombajnu. Oczywiście jakieś prowadzenia w rzędzie w zależności od kombajnu. No i teraz, jeżeli już jesteśmy przy tych prowadzeniach, warto powiedzieć, że przystawki Capello są dedykowane tak naprawdę do każdego rodzaju kombajnu. Tak, i teraz pytanie jest takie, bo przystawkę mamy różne rodzaje kombajnu, różne typy, nawet w poszczególnych rocznikach się znajdują różne typy, gdzie jest inna gardziel. Jak dopasować przystawkę do kombajnu jakiegokolwiek? Przede wszystkim mamy ramkę, która jest tutaj akurat w pozycji odwróconej, czyli to, co jest kontakt z gardzielą kombajnu. Tak. Następnie są napędy. Tutaj w przypadku 5-rzędowej mamy hermetyczne napędy w kąpieli olejowej. W tym momencie wszystko zależy, tutaj mamy na przykład widać, że kombajn ma wyjście dolne napędu. Są też kombajny, które mają wyjście górne napędu i w tym momencie musi być odpowiednia przekładnia albo odpowiedni układ napędowy. Czyli klient, jeżeli chce kupić przystawkę, musi nam podać numer kombajnu, typ kombajnu i data produkcji. W tym momencie fabryka ma katalogi, sprawdza jaki typ adapteru muszą wyprodukować
Dokładnie. I praktycznie każdy kombajn można doposażyć w przystawkę Capello. Co jest ważne, jeżeli na przykład kupisz sobie przystawkę Capello do obecnego kombajnu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku zmiany kombajnu tą samą przystawkę zachować do następnego kombajnu. Wystarczy się odezwać do nas, w tym momencie wycenimy, dopasujemy taką adaptację, sam adapter do danego kombajnu i jak najbardziej możemy to przerobić, pomożemy, więc tutaj też nie jest i to problem. jest o wiele niższy koszt, no bo po co kupować całą przystawkę, jak można tylko kupić adapter, który znacznie jest tańszy od przystawki. Dokładnie. Tutaj transport już nam się powoli kończy, bo akurat mamy taki dzień, że przyjechało do nas właśnie skąd przyjechało z Włoszech, z Cueno, gdzie mieści się główna siedziba firmy Capello. Akurat dzisiaj mamy przystawki 6-rzędowe, no niestety te przystawki już są wszystkie sprzedane. Bo jakie mamy przystawki w ogóle, bo mamy jakie typy przystawek? Wszystkie. Mamy przystawkę do kukurydzy. Do kukurydzy, oczywiście, sztywną. Jakie one są, jakie wielkości? Od 5 do 12, nawet Capello na rynek amerykański produkowało 16-rzędowe. Jeżeli chodzi o przystawki składane, w tym momencie jest od 5, sztywnych jest jeszcze 4-rzędowa, o której zapomniałem, bo to rzadko spotykany model. Ale jest. W przypadku składanych jest od 5 rzędów w górę tak naprawdę i wtedy w zależności, czy ona się składa symetrycznie, czy niesymetrycznie, w zależności od tego, ile ma rzędów. Czyli w tym momencie mamy co? Możemy ją złożyć na transport, nie musimy jej przeczepiać. Dokładnie. Na kombajnie ją transportujemy i ona ma szerokość wtedy około 3 metrów. Około 3 metrów. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś chciałby kupić większą przystawkę, czyli około 10-rzędową, 12-rzędową, wtedy ona ma 4,5 metra szerokości transportowej. No to jest jasne. To już jest na inne typy maszyny, inna wielkość maszyn. Ale Capello to nie tylko kukurydza. Nie tylko kukurydza. Mamy także headery składane do zbóż. Bardzo fajnej jakby konstrukcji z fajnym patentem na sztywną listwę tnącą po złożeniu. Tu jest bardzo fajna informacja do firm usługowych, gdzie jest dużo przejazdu między polami. Nie trzeba headeru zaczepiać, odczepiać, wózek i tak dalej. Header się po prostu złoży i się jedzie, mówiąc krótko. Dokładnie. Wjeżdżamy na pole, rozkładamy i kosimy. Kolejną rzeczą w portfolio firmy Capello to są headery do słonecznika, który, jak zauważam, jest coraz bardziej popularny, aczkolwiek jeżeli ktoś by chciał zacząć koszenie słonecznika, to także do przystawki takiej do kukurydzy możemy zamontować adaptację na rząd. W tym momencie dochodzi nam dodatkowy nóż, troszkę inaczej poprowadzony łańcuch i także możemy ten słonecznik ściąć. I Capello zapewnia nam wiele rozwiązań, jeżeli chodzi o zbiór. Dokładnie, do zbiór. I jeszcze taką ostateczną rzeczą, która jest, to jest do sieczkarni. W tym momencie tutaj u nas w Polsce mało popularne, ale tutaj na zachodzie biogazownie, czyli zbiór zielonych zbóż. Do sieczkarni. Dokładnie, do sieczkarni. Kosiarka do sieczkarni. O. No, czyli możemy, kiedyś popularne, teraz wraca do łask, żyto na zielonkę. Dokładnie. Możemy kosić i inne rośliny zielonkowe. I wtedy nie trzeba mieć pick-upa ani ciąć jakąś pokosówką. Dokładnie. Capello omówiliśmy Capello, a teraz kwestia dostępności przystawek, bo widzimy, że przyjeżdżają. Z tego co wiem, ten transport akurat jest sprzedany, mówiąc krótko. To jest po prostu do klienta jak wygląda w tej chwili dostępność przystawek? W tym momencie wygląda to tak, że do niektórych modeli, czy jeszcze do jakiegoś tutaj klasów New Hollandów mam pojedyncze sztuki na stanie, aczkolwiek to tak jest dosłownie pojedyncze. Czyli trzeba zamówić. W tym momencie klient musiał zamówić z nowej dostawy. Tak? Dokładnie. A czas realizacji w tej chwili jaki mamy? Czas realizacji na dzień dzisiejszy to jest około połowa września i już nawet końcówka września. Czyli to jest tak za 5-12 przed zbiorami, mówiąc krótko. To już jest tak, można powiedzieć, bardzo, bardzo blisko. A kukurydza ruszyła. I mam nadzieję, że nie przyspieszy. Może tak dziwnie to wygląda. My właściwie rozmawiamy w czas, gdzie jeszcze żniwa się nie zaczęły. Jesteśmy za 5-12 przed odpoczęciem żniw rzepaczanych i jęczmiennych. Dokładnie. A już zaczynamy mówić kukurydzy, ale z doświadczenia wiemy, że dużo klientów budzi się zupełnie ostatnią chwilę i wtedy są problemy, bo może być nawet przystawka na placu, nie ma adaptera, musimy na adapter czekać. W tym momencie lepiej przemyśleć decyzję i podjąć ją troszeczkę wcześniej, już nawet teraz, co kupujemy, w jakim wyposażeniu kupujemy, do jakiego kombajnu, zadzwonić do nas, telefon się wyświetli tutaj przede mną, możemy zadzwonić do terenu podgórnego, na filię naszych handlowców, popytać się, zorientować dla samej ciekawości, czy nie warto kupić w tym roku. Oczywiście i jak najbardziej sprawdzić u siebie, jak Twoja przystawka, jeżeli chcesz wymienić. Żeby nie było, że wyjeżdżasz w pole, się okazuje, że już czas wymiany, a wtedy niestety może być z mojej strony już za późno. Tak, trzeba też podkreślić, że sama budowa przystawki, ta lekkość i użycie kompozytów, a nie metalu powoduje to, że i dobrych materiałów, bardzo dobrych materiałów powoduje to, że właściwie
naprawy serwisowe są rzadkością. Są mówiąc rzadkością. krótko. Oczywiście zdarzają się, bo to też można Maszyna uderzyć, pracuje. Tak. maszyna pracuje, aczkolwiek z tego co ja wiem, z tego co ja widzę, co się dzieje, ktokolwiek już jakby wejdzie w przystawki Capello, przeważnie wraca To ponownie po tą samą kontynuuje, tak przystawkę. jest. Dokładnie. Trzeba też powiedzieć, że do przystawek Capello mamy cały czas na magazynie pełny asortyment części zamiennych. Nie ma żadnego problemu w sezonie. Mechanicy są przeszkoleni. W razie problemu podjadą, pomogą, naprawią. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do przemyślenia decyzji, kontaktu z nami w sprawie zakupu przystawek Capello.